Cześć! Dziś będzie krótki odcinek, właściwie to taka można powiedzieć bardziej prezentacja latarki czołowej do wielu różnych zastosowań. Do garażu, warsztatu, firmy sprzątającej, do innych po prostu celów prywatnych. No zastosowanie jest tak naprawdę wiele, także od Was zależy, jak ją będziecie używać. Ja Wam po prostu dzisiaj pokażę tani, fajny, mocny sprzęt z dużymi możliwościami. Miłego oglądania. Jeśli zależy Wam bardziej na takim przewodniku po latarkach czołowych, jak po prostu wybrać dobry sprzęt, no to odsyłam Was do poprzedniego odcinka. Tam było wszystko, można powiedzieć, w miarę fajnie opisane, jak wybrać dobry sprzęt, jak po prostu sprawdzić parametry, żeby taka latarka czołowa była po prostu dobra. W dniu dzisiejszym będzie to prezentacja latarki, która jest u nas tak naprawdę od bardzo dawna. No w sumie nie zamierzamy jej zmieniać i jest, można powiedzieć, liderem w naszym arsenale do walki z brudem każdego dnia. Nie przedłużając, dziś pokażę Wam taką małą prezentację latarki firmy Brennenstuhl o mocy 400 lumenów. W środku znajduje się oczywiście latarka, instrukcja obsługi oraz kabel do ładowania, także unboxingu nie będziemy tutaj za bardzo robić, no bo de facto nie ma co pokazywać. Moc tej latarki, tak jak mówiłem, to 400 lumenów. Dodatkowo mamy tutaj różne tryby mocy świecenia, czujnik do takich, że można po prostu latarkę zapalić i zgasić za pomocą machnięcia dłonią. Także dosyć takich kilka ciekawych, fajnych funkcji tutaj się znalazło. Ładowanie odbywa się za pomocą portu, tutaj USB typu C. Dodatkowo na wyposażeniu jest wymienna bateria 18650. Pojemność baterii 2600 mAh i napięcie 3,7 V. Tak jak mówiłem poprzednio, mamy tutaj różne tryby mocy, świecenia, także mamy w pierwszej kolejności pełną moc, później przechodzimy tymi stopniami w dół, uruchamiają się różne sekwencje, czerwona lampka, ale dla nas najważniejsza jest tak naprawdę pełna moc. No i ta czujka, o której mówiłem, żeby ręką lampę zapalać, czyli po prostu przechodzimy do uruchomienia, później przytrzymujemy, tutaj będzie widać czerwone światełko się zapali na tym guziczku, no i jesteśmy już w trybie, że tak powiem, uruchamiania ręką. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda w aucie, także dosyć sobie fajnie radzi taka latarka w trudnych warunkach oświetleniowych, bo bez niej jest tutaj kompletnie ciemno, także sprawdza się dosyć fajnie. Tam, gdzie po prostu patrzymy, to wszystko widać tak, jak powinno. Pamiętajcie, że pokazać moc takiej latarki za pomocą kamery, to jest nie lada wyzwanie, bo też dużo zależy od ustawień w aparacie, także starałem się podkreślić tak minimalnie światło, żeby po prostu było jak najwięcej widać, żeby też nie rozjaśniać tego nie wiadomo jak, żeby ten wynik był jak najbardziej miarodajny. Także tutaj macie naprawdę mega fajną latarkę, jasne światło, zimny biały, 4 godziny na baterii bez problemu na pełnej mocy można działać. Jak się ma baterię wymienną, tak jak mówiłem, można sobie dokupić jeszcze inne i wtedy nam starczy taka jedna latarka na cały dzień pracy. W kwocie około 160 zł, to jest tak naprawdę jedna z najlepszych latarek na rynku. Testowaliśmy Sorfin, markę, jeszcze jest Berner, inne różnego rodzaju takie bardziej popularne, ale niestety nie podchodzą nam tak bardzo jak tej firmy Brennenstuhl 400 lumenów. Pora na podsumowanie. Jeżeli szukacie dobrej latarki czołowej w niskiej cenie, to tej firmy jest to naprawdę bardzo dobry sprzęt. My używamy go tak naprawdę do sprzątania, do mechaniki, do prac różnych domowych, także sprawdzi się w każdych warunkach tak naprawdę. Po lesie też śmiało z nią pochodzicie, także warto kupić, choćby nawet, żeby przetestować. Taki pieniądz to nie pieniądz tak naprawdę, bo jak ktoś patrzy na latarki typu LED Lancer, Scangrif, gdzie trzeba wydać 500, 700, 1000 zł, to już są takie poważne kwoty, a tu w niskiej cenie mamy dosyć fajny sprzęt z dobrymi parametrami. Zabrakło tylko tak naprawdę zmiennej barwy światła, i delikatnie jeszcze tej, można powiedzieć, wartości jak CRI, czyli odzorowanie barwy światła słonecznego, żeby przedmioty oświetlane miały taką naturalną barwę, naturalny wygląd. To tutaj taka latarka też była w ogóle top of the top, ale niestety nie można mieć w tej cenie wszystkiego. Nawet droższe sprzęty nie mają takich właściwości.
W tym materiale to by było na tyle. Jeśli się podobał, zostawcie łapę w górze, komentarz, no i oczywiście suba. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.